Raz, dwa, trzy, witam serdecznie, dzień dobry. Nowy dzień, nowe tematy, nowe teorie spiskowe, nowy vlog. Zapraszam. Dziś sobie troszeczkę pospiskujemy, właściwie odrobinę realności, odrobinę teorii spiskowych, jak to co niektórzy twierdzą, ale śpieszmy się poznawać z teoriami spiskowymi, bo tak szybko odchodzą, tak szybko przechodzą w realność. Także zaczniemy może od początku, bo zazwyczaj od początku się zaczyna. Dziś chciałbym powiedzieć o kilku sprawach, mianowicie poruszyć temat zniszczenia resetu w Stanach Zjednoczonych, zniszczenia gospodarki, zatrzymania w ogóle tego państwa, jeśli chodzi o tematy tutaj resetowe, tematy globalistyczne. Jakie są plany, jakie są rokowania, za chwileczkę o tym powiem. Dobrze, większość z Was wie, doskonale orientuje się, że Stany to jest takie ostatnia ostoja wolności, jeżeli można tak to powiedzieć. W dużym stopniu w Stanach jeszcze Stany czy tam Kanada można znaleźć miejsca, gdzie ta wolność jest jeszcze w miarę dostępna. Ta swoboda, właściwie nie mówiąc o tyle o wolności, co swoboda w niektórych stanach, w niektórych prowincjach jest tutaj dużo większa, jak na przykład dla przykładu w Europie. Dlatego te Stany czy Kanada to są takie miejsca, właściwie Stany bardziej, są solą w oku naszych tutaj dobrodziei od resetu, ponieważ te miejsca mają bardzo duży potencjał. Ludzie w tych miejscach również są jakby, nie powiem, że bardziej świadomi, ale w pewnym sensie bardziej związani z tymi miejscami. Posiadają przede wszystkim broń, posiadają możliwość obrony, są też bardziej nastawieni na obronę własnych praw, bo te prawa były tam dużo większe niż na przykład w takiej Europie, gdzie wiecznie te ograniczenia, one były wprowadzane stopniowo wraz z wojnami, wraz z jakimiś tam konfliktami, z jakimiś popaprańcami, przewrotami, którzy wiecznie tutaj tą wolność starali się ograniczać Europejczykom. I teraz tak, te Stany czy Kanada są takim solą w oku, są takim falochronem jakby na drodze tego całego globalizmu, żeby to wszystko zmieść. I żeby dokonać, żeby to się wszystko powiodło, potrzebny jest właśnie taki reset właśnie, doprowadzenie do upadłości całkowitej czegoś takiego jak Stany Zjednoczone. I tutaj z pomocą właśnie globalistom, hermetykom właściwie, bo globaliści to są tylko i wyłącznie jakaś tam część podwykonawców, która bierze udział w całości tutaj tego całego przedsięwzięcia, przedstawienia. Tutaj pójdą, z pomocą przyjdą jakby czynniki atmosferyczne, czyli czynniki atmosferycznie, sztucznie geoinżynieria, powiedzmy sobie tak, geoinżynieria lub pochodne, i żeby w wielu zresztą już publikacjach dużo wcześniej, kilkanaście, 20, 15, 10 lat temu, bardzo często pojawiało się coś takiego jak zniszczenie wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Dlaczego właśnie wschodnie wybrzeże? Ano dlatego, że dosyć wschodnie wybrzeże, na wschodnim wybrzeżu jest większość giełd, czyli Nowy Jork, prawda? Zniszczenie Nowego Jorku, co mieliście w Simpsonach, było też w kilku grach, w kilku filmach zapowiadane, bo tak to się dzieje.
w tych właśnie miejscach znajdują się centra finansowe Stanów Zjednoczonych, czyli Wall Street, tak zwane giełdy, i uderzenie na przykład w taki Nowy Jork powoduje bardzo, bardzo duże zamieszanie finansowe na rynkach finansowych w całym świecie. A o to właśnie przecież chodzi, prawda? Żeby zresetować finanse świata do tego stopnia, żeby można było wprowadzić te nowe, czy CBDC, czy też inne. CBDC też jest tylko i wyłącznie przejściową taką formą, o czym się nie mówi jeszcze, ale wracając do tematu, żeby wprowadzić, przyzwyczaić ludzi właśnie do tej formy cyfrowego pieniądza, trzeba zniszczyć właśnie przede wszystkim gospodarkę, giełdy, finanse, prawda? I żeby tego dokonać tutaj z pomocą przychodzi geoinżynieria. I teraz w wielu przepowiedniach, w wielu nawet w tych filmach, w wielu publikacjach spotykamy się z czymś takim jak zatopienie właśnie całego wschodniego wybrzeża, czyli tutaj właśnie chodzi głównie o Nowy Jork i okolice, co spowoduje właśnie zamieszanie na giełdach światowych, na rynkach światowych. Co wywoła takie zatopienie? Typowe tsunami, prawda? Żeby uzyskać falę tsunami, no to wiadomo, jakiś wybuch podziemny, wybuch gdzieś tam na dnie oceanu, który spowoduje odpowiedniej wielkości fale 10-20 metrowe, zależy od potrzeb, i które zniszczą dokładnie, zresetują miasto, takie jak na przykład Nowy Jork i w pobliżu wszystko, co tam się znajduje w pobliżu. Wiadomą sprawą jest to, że nikt nie powie o wybuchu, prawda? Tylko przedstawi się to społeczeństwu, że no, przesunęły się jakieś linie tektoniczne, jakieś szczeliny tektoniczne, płyty tektoniczne pod oceanem i wytworzyło się właśnie coś w rodzaju tsunami. Co było testowane właśnie na terenie Japonii dosyć niedawno. Ta właśnie cała szopka w Fukushimie miała na celu właśnie przetestowanie takich właśnie procedur, bo tutaj, nie wiem czy wiecie, ale również znajdują się na tym terenie elektrownie atomowe, które podczas zalania, one też no, mogą różne skażenia, prawda, może powstać różne draki dla świata, tak? Skażenie wody, skażenie powietrza, wybuch jakiś tam i tym podobne rzeczy. Także to też również jest brane pod uwagę przy tym właśnie zresetowaniu części wschodniej Stanów Zjednoczonych. Następną rzeczą, która przemawia za tym, że jest rozważany, przygotowywany taka ewentualność na wypadek resetu Stanów Zjednoczonych, to jest coś takiego, było coś takiego właściwie, jak podczas Dawida XIX, czasu Dawida XIX, wprowadzono coś takiego jak bańka atlantycka. To się nazywało Atlantic Bubble. Wystarczy sobie to wygooglować w Wikipedii i tam sobie doczytacie, co to było, jaki zamordyzm był tam stosowany właśnie w tej bańce, a pokrótce to chodziło o zamknięcie pewnych obszarów kanadyjskich, czyli prowincji Nowa Scotia, Nowy Brunswick, Nowa Fundlandia, Labrador i Wyspa Księcia Edwarda. Te prowincje były odcięte od reszty jakby świata przez właśnie procedury, które zostały wprowadzone podczas tego całego cyrku serowidowego. Nie można było się przemieszczać, nie można było wyjeżdżać, trzeba było stosować się do pewnych procedur. Powstały checkpointy, tak zwane punkty kontrolne, przepustki i tym podobne rzeczy, które miały na celu
obserwując to wszystko, miały na celu przygotować społeczeństwo do tego, co dopiero nastąpi. Czyli jak się przyjrzymy na mapę, to są prowincje właśnie, które leżą tutaj bardzo blisko Nowego Jorku. Czyli tak jakby ktoś specjalnie przygotowywał tą ludność tutejszych prowincji do tego, co się ma wydarzyć podczas resetu właśnie Stanów Zjednoczonych, bo wiadomo, że taka fala czy takie tsunami, ono się rozchodzi tak jak fala, prawda, prawie dookoła. Więc to nie jest idealnie, że tylko sobie pójdzie na Stany Zjednoczone, na Nowy Jork, tylko to się rozleje na całe wschodnie wybrzeże, czy to jest kanadyjskie, czy amerykańskie. Dlatego trzeba było przygotować tutaj pewne procedury, wyrobić sobie pewne procedury na danych obszarach, tak, żeby ten reset, ta depopulacja tutaj mogła zaistnieć w takim stopniu, jaki sobie zaplanowano tutaj wcześniej. Tak więc kiedy to nastąpi? Tego nikt nie wie. Wiadomo, ktoś, kto to planuje, na pewno to wie, ale no, trudno jest to w tej chwili przewidywać, prawda? Czy to będzie 24, czy to będzie 25 rok, a może tuż przed tym takim wyciszeniem w 27 roku, a być może później. Także przede wszystkim czekamy w tej chwili na zbawcę tak zwanego Trumpa, tak? Bo Trump zostanie obsadzony jako prezydent najprawdopodobniej, czyli America First, czyli Ameryka Pierwsza, czyli Ameryka Pierwsza zostanie zgładzona. I wtedy dopiero będą kontynuowane dalsze te procedury w niszczeniu właśnie tego tworu, jakim są Stany Zjednoczone, tak? I tutaj należy obserwować. Na dzień dzisiejszy są to po prostu teorie spiskowe, żeby mi tutaj nikt nie pierdzielił, że mówię jakieś derdymały, że teorie spiskowe, tak? Dzisiaj to są teorie spiskowe, ale porozmawiamy za lat 5. Także myślę, że do tego czasu śpieszmy się te teorie spiskowe upubliczniać, bo tak szybko stają się realne. W 2018 roku czy 2017 roku udostępniałem u siebie na starych swoich mediach społecznościowych coś takiego jak Daugel, czy jakoś tak się nazywało. To jest taki think tank powiązany właśnie z armiami różnych armii na świecie i oni tam przewidywali różne ubytek jakby populacji, który zakładają sobie do 25 roku. Czyli takie na przykład dla Kanady to było 10 milionów ludzi, dla Polski to było tylko 5 milionów ludzi że tak powiem, do depopulacji. Natomiast w Stanach Zjednoczonych było to bardzo dużo, z tego co pamiętam, jakaś naprawdę bardzo, bardzo duża. W tej chwili nie jestem w stanie, bo to było już kilkanaście lat temu, to było jeszcze przed czasami Dawida XIX, więc nie pamiętam dokładnie, ale ta liczba była naprawdę imponująca, jeśli chodzi o Stany, o depopulację właśnie Stanów Zjednoczonych. I to też możemy tutaj przylepić do tego, co wcześniej powiedziałem. Wiadomo, w Stanach będzie trudno z nimi w jakiś sposób siłowy, oprócz, wiadomo, konkurować, czy tam w jakiś sposób siłowy rozwiązać ten problem populacyjny, dlatego że oni są bardzo, no, są uzbrojeni, prawda? Więc tutaj trzeba będzie zastosować zupełnie inne metody niż na przykład w Europie, gdzie tam ludzie są spolegliwi, ulegli i tak dalej, gdzie wystarczy im wyświetlić strzykawkę i wszyscy z niej wypiją sok, także tutaj no, będzie musiało to być troszeczkę w jakiś inny sposób rozwiązane, więc ja dlatego poruszam ten temat jako ciekawostka. Nie chcę, żeby tutaj ktoś czuł się przestraszony. Nie chodzi tu o straszenie, tylko po prostu czysta ciekawostka.
taka do analityki, czystej analityki tego, co tutaj się nam gotuje. I to by było na tyle w tym temacie. Krótki filmik. Napiszcie, co myślicie, jak to odbieracie, czy słyszeliście w ogóle o czymś takim, co tutaj poruszyłem, bo temat jest dosyć stary, bo mnie jest znany od co najmniej kilkunastu lat, a może i 2 dekad, więc myślę, że ktoś z Was również jest w stanie się wypowiedzieć na ten temat. Aczkolwiek nie wiem, czy to kogoś z Was dotyczy, tak? Jeżeli ktoś mieszka w jakimś tam Nowym Jorku, no to na pewno, czy tam na wschodnim wybrzeżu. A jeżeli ktoś, czy to kogoś interesuje w Polsce, zostawiam to już Wam. Fajne, dziękuję ślicznie za ten czas spędzony. Serdeczności i cóż, i do następnych vlogów. Zostawcie te wszystkie łapki, pierdółki i widzimy się już, mam nadzieję, że niebawem. Hej, hej, bye, bye.